Janusz Starościk, prezes zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych. W Polsce jest chyba 4 producentów. W 4 firmach się produkuje kotły. Ja może wymienię te kotły z nazwy, prawda, żeby nikt mnie nie złapał tutaj za język, że mówię o czym się nie mówi, prawda. To jest Thermet. To jest Ruch Riello Beretta, prawda, w Toruniu fabryka jest, gdzie o moce produkcyjne tam, nie wiem, w setkach tysięcy mogą produkować. To jest Thermagen, prawda, tam też no jest linia produkcyjna, produkuje się nie za dużo, ale jest, prawda, to jest też polski producent związany z Zespolem na północy Polski. Więc ja myślę, że tutaj teza, że się w Polsce nie produkuje, że się bazujemy tylko właśnie na, że możemy bazować wyłącznie na imporcie, to jest taka naciągana teza. No. Być może właśnie dlatego, żeby jest to element nagonki na generalnie na urządzenia gazowe, prawda? Bo to nie polskie, bo to jest, nie wiem, zachodnie, złe i w ogóle i tak dalej, więc ja myślę, że no, jeżeli chodzi o rynek kotłów gazowych w Polsce, oczywiście przy tej ilości, która jest sprzedawana, no to tutaj mamy konieczność tego importu i tutaj praktycznie biorąc od prawie 30 lat w zasadzie wszystkie czołowe firmy europejskie produkujące kotły gazowe w Polsce są obecne i tak naprawdę to też była baza pewna, żeby polskie firmy tutaj miały to w swojej ofercie i też brały udział w tym rynku i bardzo dobrze, muszę powiedzieć, tak. Jeżeli chodzi o kolektory słoneczne, Polacy też są jednym z czołowych, można powiedzieć, producentów. Mamy tutaj 4 chyba czy 5 producentów, prawda, kolektorów słonecznych, którzy 2 na pewno, 3 produkuje na bieżąco kolektory, prawda? Natomiast 2 pozostałych nie orientuje się dobrze, czy oni mają linię, prawda, czy okazyjnie tylko otwierają, prawda, jak mają zamówienie, czy nie, ale w każdym razie 5 jest, prawda? I są to naprawdę fajne kolektory, dobre rozwiązania, prawda, i wiem, że ci najbardziej aktywni to eksportują za granicę i to sporo. I dzięki temu, można powiedzieć, ratują swoje obroty. Jeżeli chodzi o pompy ciepła, no to w tej chwili mamy w Polsce, no nie chcę skłamać, ale tak powyżej 30 producentów pomp ciepła, prawda? Polskich. Bo oczywiście mamy tutaj 4 fabryki koncernów zagranicznych, prawda? Tych światowych, które są produkowane w Polsce, rozwijane w Polsce, ale mamy też szereg, powiedzmy, tutaj głównie chodzi tutaj o, nie, praktycznie wszyscy producenci innych urządzeń grzewczych typu kotły na biomasę, prawda, czy kolektory słoneczne mają w swojej ofercie pompy ciepła. Część jest produkowana bardziej z komponentów importowanych, prawda, ponieważ to w tej chwili w dobie globalizacji, no to jest mało firm, które od A do Z wszystko robią u siebie, prawda. Niemniej jednak ta produkcja jest. No my jesteśmy w stanie tutaj siłami krajowymi, produkcją krajową, mówię tutaj zarówno tych zagranicznych, powiedzmy, firmach, które mają w Polsce zakłady produkcyjne, jak i polskich producentach, jesteśmy w stanie pokrywać oczywiście to zapotrzebowanie pompy ciepła. Oczywiście chyba, że ktoś wymyśli, że wyłączamy wszystko, tylko pompy ciepła i wtedy wiadomo, że rynek nie lubi próżni i znowu nam wjadą w Chiny, prawda? Tak to było tam 3 lata temu. Więc tak naprawdę mamy własnych producentów automatyki. Bo też mamy producentów automatyki, przynajmniej 3, prawda? Mają własne R&D, czyli to jest naprawdę produkt, który jest eksportowany na całą Europę i na świat. Jest bardzo dobry, naprawdę idealny, jeżeli chodzi o właśnie układy hybrydowe, prawda? Ale mamy też, powiedzmy, kilku innych producentów, że nie chcę tam wymieniać, powiedzmy, żeby tutaj jakieś faux pas nie popełnić.
Niemniej jednak też tutaj mamy pewne założenia. Oczywiście, jeżeli chodzi o instalacje, no to kwestia produkcji grzejników w Polsce, prawda? No to produkujemy grzejników i to dużo. Jeżeli chodzi o zbiorniki, o magazyny ciepła, co jest też tematem przyszłościowym, jeśli chodzi o układy hybrydowe i efektywność, powiedzmy, układu grzewczego, prawda? Szczególnie w powiązaniu z OZE jest to konieczne, prawda? Tutaj też mamy naprawdę dużych, dobrych producentów, którzy i na polskie, i na eksport produkują zbiorniki, prawda, osobniki ciepła. Kotły elektryczne podobnie. Mamy w Polsce dwóch naprawdę poważnych producentów kotłów elektrycznych, a trzech jeszcze, powiedzmy, tam, którzy mają w swojej ofercie i też produkują to. Czy grzałki elektryczne. Tak samo to się produkuje w Polsce, więc tutaj teza, że my jesteśmy oparci, jeżeli chodzi o technikę grzewczą na imporcie, to niestety, ale nie jest do obronienia, prawda, i bardzo dobrze.